Wiem, to wygląda profesjonalnie, ale co jeśli powiem Ci, że w wielu przypadkach w ogóle tego nie potrzebujesz? Każdy, kto zaczyna filmować, w pewnym momencie zaczyna dokładać akcesoria. Klatka, monitor, uchwyty, filtry, wszystko co wygląda bardziej profesjonalnie. Tylko pytanie, co faktycznie pomaga w pracy, a co tylko dobrze wygląda. Dzisiaj rozbijemy rig kamerowy na czynniki pierwsze, a bohaterem tego odcinka będzie Madbox i filtry. Witam Was w pierwszym odcinku serii, w której sprawdzimy, które elementy rigowania kamery realnie pomagają w pracy, a które tylko dobrze wyglądają. Dzisiaj pogadamy o kompendium, czyli o Madboxie. Bardzo popularnym, ale też czasem kontrowersyjnym elemencie, bo w środowisku takich półprofesjonalnych filmowców sporo osób śmieje się, że ten element nic nie robi, w niczym nie pomaga i ma tylko dobrze wyglądać przed klientem. Tak więc rozbijmy sobie dzisiaj kilka mitów. Do czego w ogóle służy Madbox? W teorii służy do dwóch rzeczy. Do kontroli światła wpadającego do obiektywu oraz do używania filtrów. Filmowe obiektywy bardzo często nie mają gwintu albo mają tak dużą średnicę, że nie da się do nich przykręcić klasycznych nakręcanych filtrów i wtedy z pomocą przychodzi kompendium, do którego wkładamy filtry prostokątne i zakładamy na obiektyw. I tu pojawia się pierwszy problem, czyli cena takich prostokątnych filtrów. Szybko zorientujesz się, że zestaw filtrów ND do takiego Madboxa potrafi kosztować tyle co kamera, dlatego ten punkt możemy sobie od razu uczciwie odrzucić. Jeśli używasz obiektywów fotograficznych, na które możesz bez problemu nakręcić filtry, to do tego Madbox nie będzie Ci potrzebny. Zrobisz to taniej, szybciej i wygodniej z filtrami nakręcanymi. Punkt drugi. Kontrola światła. Niekontrolowane światło, które nam świeci w obiektyw, może powodować flary albo duże straty kontrastu. I znowu, to ma znaczenie głównie przy niektórych obiektywach filmowych, szczególnie takich starszych, które są bardzo podatne na takie rzeczy. Jeśli jednak używasz nowoczesnych obiektywów fotograficznych, to w 90% przypadków ich powłoki antyrefleksyjne są na tyle dobre, że Madbox nie zrobi Ci jakiejś spektakularnej różnicy. Tutaj widzicie porównanie tej samej ogniskowej na dwóch obiektywach. Na tym ujęciu jest Olympus OM 28 mm f2, czyli taki starszy obiektyw, czasem używany przy większych produkcjach w wersji zrehouse'owanej, czyli takiej z inną obudową przystosowaną do pracy na planach. No i Sigma 2470 ustawiona też na 28 mm, czyli takie nowoczesne szkło fotograficzne. Przy miękkim świetle, po odchyleniu górnej flagi na Olympusie widać, jak zmienia się kontrast w górnej części kadru. Na Sigmie z kolei różnice są praktycznie niezauważalne. Jak zamienimy światło na takie ostre, punktowe, to sytuacja wygląda podobnie. Jednak tym razem również na Sigmie możemy zaobserwować wpadające światło. Trzeba jednak wziąć poprawkę na to, że tak skrajne warunki prawie nigdy się nie zdarzają. No i jak porównamy obrazki z użyciem flagi i bez, to szczerze mówiąc, obraz Sigmy nawet z tym blikiem ze światła, no jest do wzięcia. Z kolei na Olympusie ten blik jest zdecydowanie za mocny, żeby moim zdaniem obrazek był użyteczny. Generalnie w większości normalnych warunków, czyli takich, gdzie w obiektyw wpada nam rozproszone światło z różnych źródeł, to różnica na nowoczesnych szkłach będzie albo minimalna, albo żadna. To po co w takim razie Madbox, zapytasz? I tu przechodzimy do mojego przypadku. Zacznę może od tego, jakich filtrów ja sam używam. Głównym filtrem ND jest nakręcany zmienny filtr od Nisi ze zakresem od 1 do 5. Mam też zmienny ND, który dostałem od Freewella i to, co jest w nim wyjątkowe, to to, że pozwala jednocześnie zmieniać wartość filtra ND oraz filtra polaryzacyjnego. No i bohater dzisiejszego odcinka, czyli Madbox od Tilty z systemem okrągłych wkładanych filtrów od Vaxisa. Madbox posiadam głównie dlatego, że ja sam używam sporo takich starych, podatnych na światło obiektywów i mam też obiektywy, których konstrukcja nie pozwala na używanie filtrów nakręcanych. Świetnym przykładem jest Laowa 12 mm. Ten obiektyw nie pozwala na montaż filtrów. Można co prawda kupić dedykowany system, ale kupowanie filtrów pod jeden obiektyw to jest dla mnie strata pieniędzy. Ten Madbox od Tilty jest dostosowany do standardu zewnętrznej średnicy 95 mm, więc mogłem sobie łatwo dodrukować pierścień z takim wymiarem i na stałe założyć go do mojej Laoły. Dzięki temu mogę zamocować Madbox i używać filtrów ND na tym obiektywie, jak na każdym innym. W zależności od modelu kompendium i obiektywów, których używacie, w różny sposób będziecie montować taki Madbox. Niektóre obiektywy, takie właśnie jak takie vintage'owe szkła fotograficzne, jak Leica R albo Olympus, mogą się uszkodzić, jeśli Madbox jest zbyt ciężki. Wtedy potrzebujecie rurek i jakiegoś supportu. Jakie są plusy posiadania dobrych filtrów do Madboxa? Jedną rzecz warto wspomnieć,
powiedzieć, mianowicie, że stałe filtry ND są zazwyczaj lepsze jakościowo niż te zmienne. Nie zmieniają koloru i nie wprowadzają żadnych artefaktów. Druga rzecz jest taka, że ja nagrywając na przykład zimą często potrzebuję bardzo mocnych filtrów ND. Jeśli próbowałbym użyć zmiennego filtra na Olympusie 18 mm, musiałbym dokładać dodatkowe filtry na ten zmienny, co kończy się mocnym winietowaniem, przez to jak grube jest połączenie tych filtrów. W takim wypadku Madbox z jednym mocnym filtrem zdecydowanie wygrywa. Z drugiej strony, jeśli doszukiwać się jakichś wad, to trzeba pamiętać o tym, że Madbox to zawsze równa się więcej czasu na zmianę filtrów, a to zawsze równa się wolniejsza praca. Dlatego u mnie wygląda to tak, że jeśli kręcę coś, gdzie muszę być ultra szybki na zmieniające się warunki, to zawsze wybieram nowoczesne szkła plus filtry nakręcane. Jeśli kręcę projekty, gdzie jest czas na używanie manualnych, vintage'owych szkieł, to tym bardziej jest tam czas na używanie Madboxa i filtrów. A więc używanie kompendium nie jest ani złe, ani dobre. Dużo zależy od tego, jakich obiektywów używacie i w jakim świetle kręcicie. Kompendium to po prostu narzędzie, które w jednych sytuacjach ma ogromny sens, a w innych jest tylko dodatkiem do tego, jak wygląda wasza kamera. Dzięki za wasz czas. Dajcie znać w komentarzu, czy używacie Madboxa, czy nie. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z tej serii, to zapraszam do subskrybowania kanału. Pozdro!